Ptaki stanowią jedną z najbardziej zróżnicowanych i najlepiej poznanych gromad kręgowców, należąc do najbardziej pospolitych gatunków kręgowców na Ziemi. Zajmują tym samym drugie miejsce, ustępując jedynie rybom. Dotychczas zarejestrowano około 10 tysięcy gatunków ptaków, przy czym część uznanych jest obecnie za wymarłe, jednocześnie jednak odkrywane są nowe gatunki. Występują na wszystkich kontynentach i zamieszkują większość izolowanych wysp. Zamieszkują wiele różnych typów środowisk, m.in. miasta, łąki, pola, zbiorniki wodne, pustynie, wszelkie lasy, góry. Oprócz owadów i nietoperzy są one jedynymi zwierzętami zdolnymi do aktywnego lotu. Większość gatunków ma taką możliwość, choć występują także ptaki nielotne, np. struś afrykański. Charakteryzują się one wydajnym układem oddechowym i krążenia, posiadają wiele spneumatyzowanych kości wypełnionych pustymi przestrzeniami z powietrzem w środku. Mają wydatny grzebień na mostku, będący miejscem przyczepu silnie rozwiniętych mięśni poruszających skrzydłami, a ich pióra cechują się budową, która pozwala na wytworzenie powierzchni nośnej. Zredukowane zostały niektóre organy wewnętrzne, z wyjątkiem np. strusi nie występuje u nich pęcherz moczowy, przez co produkty przemiany materii są często wydalane. Wszystko to zmniejsza wagę ptaka, ułatwiając mu latanie. Wyróżniają się wieloma cechami, takimi jak dobrze rozwiniętym układem nerwowym, dużą aktywnością głosową czy silnymi zachowaniami społecznymi. Jednym z najbardziej specyficznych aspektów ich biologii jest podejmowanie sezonowych migracji przez gatunki wędrujące. Ptaki to zwierzęta słynące z pokonywania olbrzymich dystansów. Do najbardziej znanych migrantów, przemierzających corocznie tysiące kilometrów pomiędzy lęgowiskami a obszarami zimowisk, należą bocian biały, dymówka oraz rybitwa popielata. Pierwsze dwa gatunki dolatują nawet na południe Afryki, na tereny oddalone w linii prostej od Polski o ponad 10 tysięcy kilometrów. Należą więc do najdalej wędrujących gatunków lądowych spośród gniazdujących w kraju. Rybitwa popielata zimuje na obszarach położonych wokół Antarktydy i jest zatem najdalej sezonowo migrującym ptakiem spośród wszystkich notowanych w Polsce. 25-letnia rybitwa popielata w swoim życiu może przelecieć trasę około 1 000 000 kilometrów. Ptaki migrujące są szczególnie narażone na szereg niebezpieczeństw, które mogą napotkać na swojej drodze. Szczególnie niebezpieczne jest prześladowanie ze strony ludzi. Stają się one obiektem prześladowań np. kłusowników, kolekcjonerów czy też ludzi, dla których polowanie jest zabawą czy sposobem na zarobienie. Dobrym przykładem może być tu bocian biały w Afryce, gdzie w krajach arabskich strzela się do niego dla sportu i rozrywki, ale także w celu pozyskania mięsa i piór, na których można zarobić pieniądze. W 2016 roku BirdLife International opublikował pierwszy raport The Killing dotyczący nielegalnego zabijania ptaków w rejonie Morza Śródziemnego. Ujawnia on szokujące dane dotyczące skali nielegalnego zabijania wielu gatunków ptaków, na które urządza się nielegalne polowania oraz zostawia pułapki np. z klejem lub trucizną. Raport mówi o 25 milionach ptaków, które giną w ten sposób każdego roku w tym rejonie. Zięba, występująca także w Polsce, jest najczęściej zabijanym ptakiem. Szacuje się, że rocznie ginie aż 2,9 miliona osobników tego gatunku. Na kolejnych miejscach są kapturka 1,8 miliona, przepiórka 1,6 miliona i drozd śpiewak 1,2 miliona. Wiele gatunków ptaków sklasyfikowanych w Czerwonej Księdze jako bliskie zagrożenia lub narażone na wyginięcie również pada ofiarą nielegalnych polowań. Są to aktywności szeroko rozpowszechnione na całym świecie, w których ginie wiele przeróżnych gatunków zwierząt, a nie tylko ptaki. Równie niebezpieczne są zderzenia z liniami energetycznymi, wszelkie porażenia prądem, fermy wiatrowe oraz wszelkie latające obiekty, tak jak samoloty, które mogą doprowadzić do zderzenia, na skutek czego nawet jeśli ptak to przeżyje, będzie najprawdopodobniej ranny, więc nie będzie w stanie lecieć dalej. Ptaki mogą również przelatywać w miejscu występowania konfliktów zbrojnych, gdzie na przykład wybuchy mogą dezorientować, ogłuszać lub po prostu doprowadzić do śmierci zwierząt. Do ogólnych zagrożeń dla wszystkich gatunków, niezależnie czy są to gatunki migrujące, czy też osiadłe, należy zanieczyszczenie środowiska, modernizacja rolnictwa, rozwój przemysłu, urbanizacji, niszczenie siedlisk, osuszanie zbiorników wodnych, czy wieloobszarowe powierzchnie upraw nierzadko monokulturowych, które nie zapewniają wystarczającej ilości pokarmu. Ptaki ulegają wielu zatruciom, żywiąc się roślinami, na których stosowane były opryski chemiczne, zaprawionym ziarnem, owadami zatrutymi przez środki owadobójcze, piją skażoną wodę lub żerują na śmietnikach, wysypiskach śmieci, gdzie zjadając nie zawsze dobry dla siebie pokarm. W zanieczyszczonym środowisku nierzadko połykają niejadalne kawałki wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych i innych przedmiotów, które kojarzą z jedzeniem. Ponadto pozostawione śmieci stanowią pułapkę i ptaki na przykład mogą zaplątywać się we wszelkiego rodzaju sznurki,
W wodzie pływają tak zwane sieci widmo, czyli porzucone lub zgubione przez rybaków sieci pływające w wodzie i stanowiące olbrzymie zagrożenie dla ryb i ptaków. Ptaki morskie są narażone na tak zwaną zarazę oliwną, mającą miejsce na skutek wycieków produktów naftowych z tankowców. Zwierzę próbujące się oczyścić zatruwa się. Nowoczesna infrastruktura z dużym udziałem szklanych obiektów sprawia, że ptaki nie zauważają szklanej bariery i uderzają w szyby np. wieżowców czy ścian przystanków. Często zamiast postrzegać to jako barierę, którą należy omijać, widzą odbicie nieba, drzew lub krzewów, co sprawia, że bez zastanowienia wlatują w tego typu obiekty. Rozwój turystyki także nie jest obojętny i wpływa równie destrukcyjnie na wiele organizmów. Dla ptaków migrujących jest to ograniczona przestrzeń do odpoczynku i żerowania podczas podróży. Zwierzęta są ciągle płoszone przez ludzi, hałas, a ich baza pokarmowa jest ograniczona. Poza wszelkimi aspektami dotyczącymi jej szkodliwości ze strony człowieka, należy wspomnieć także o wielu czynnikach naturalnych, takich jak burze, sztormy, silne, niesprzyjające wiatry, nagłe zmiany pogody, gwałtowny wzrost lub spadek temperatury, susze i inne anomalie pogodowe. Niektóre z tych czynników przyczyniają się również do zmniejszania się bazy pokarmowej dla wędrownych ptaków. Zmęczone i osłabione po długiej podróży ptaki migrujące mogą stanowić łatwy łup dla lokalnych drapieżników. Niekiedy zdarza się, że drapieżniki wręcz czekają na pojawienie się migrujących ptaków, wyłapując najsłabsze osobniki. Wszelkie ptaki przebywające szczególnie w okolicach siedzib ludzkich są narażone na ataki wałęsających się psów i kotów. Ptaki stanowią nieodłączną część świata przyrody, pełniąc istotną funkcję w ekosystemach, dlatego wymagają ochrony. W przypadku ptaków migrujących działa wiele organizacji wywołujących nieustanny nacisk na władze na zaprzestanie polowań w krajach, w których się to nadal praktykuje. Tworzone są filmy i ulotki na temat problemu zabijania ptaków w poszczególnych krajach. Występują one w lokalnych językach, np. arabskim. Poza tym wiele organizacji pozarządowych zajmuje się edukacją ekologiczną, monitoringiem populacji lub realizują programy ochrony gatunkowej oraz starają się odtwarzać siedliska. Aby lepiej poznać trasy wędrówek ptaków, wykonuje się najstarszą metodę badania migracji, jaką jest obrączkowanie. Poza nią niektóre ptaki wyposaża się w nawigację, dzięki czemu można określić aktualne położenie danego osobnika. Ułatwia to znacznie ochronę i uzyskuje się cenne informacje na temat przelotów. Najistotniejsze znaczenie dla przetrwania ptaków ma jednak zachowanie ich siedlisk, zarówno naturalnych, półnaturalnych czy sztucznych. W tym celu prowadzona jest m.in. ochrona obszarowa, polegająca na powoływaniu obszarów chronionych w postaci parków narodowych czy rezerwatów przyrody, wyłączonych z działalności gospodarczej oraz innych form związanych z mniej rygorystycznymi ograniczeniami sposobów gospodarowania. Dużą rolę odgrywa sieć obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, na których występuje wiele cennych gatunków. Ważną funkcję w ochronie ptaków odgrywają również przepisy prawa zarówno krajowego, jak i międzynarodowego. Należą tu np. Konwencja Bereńska, Konwencja Bońska, Konwencja o różnorodności biologicznej. W kraju najważniejszym aktem prawnym jest ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku wraz z wydanym do niej rozporządzeniem ministra środowiska. Niestety pomimo wszelkich możliwych starań wielu przyróżnych ludzi na rzecz ochrony ptaków bardzo trudno, wręcz niemożliwe jest wyeliminować problemy związane z ochroną ptaków migrujących. Ponad 11 milionów ginie w zaledwie dwóch krajach, Egipcie i we Włoszech. W obu liczba ofiar jest bardzo zbliżona i wynosi ponad 5,5 miliona osobników. 3,9 miliona osobników jest zabijanych w Syrii, a 2,5 w Libanie. Na kolejnych miejscach znalazły się państwa Unii Europejskiej, Cypr 2,3 miliona, Grecja 0,7 miliona, Francja i Chorwacja po 0,5 miliona w każdym kraju. Dane z października 2015 roku. Od roku 1979 w krajach członkowskich obowiązuje tzw. dyrektywa Ptasia, która reguluje m.in. kwestie legalnych i nielegalnych sposobów chwytania i zabijania ptaków. Przepisy te są jednak regularnie naruszane i nie zmieniają tego nawet orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. We Francji np. niektórzy przedstawiciele władz wręcz zachęcają funkcjonariuszy specjalnych jednostek policji, by nie zgłaszali stwierdzonych przez siebie przypadków znalezienia stanowisk kłusowników łapiących ptaki w sidła i inne rodzaje pułapek. Część osób znalazła sposób na obchodzenie przepisów unijnych i zabija w krajach sąsiednich z Unią Europejską, gdzie prawo jest znacznie łagodniejsze. W Egipcie, gdzie prawa człowieka są obecnie powszechnie ograniczane i łamane, prawo łowieckie jest bardzo skomplikowane i sami legalnie polujący myśliwi często go nie znają.
Jak widać, we wielu krajach występują różne problemy i komplikacje. Część krajów posiada swoje własne problemy dotyczące ludzi, więc jakakolwiek kwestia ochrony ptaków, tym bardziej idzie w zapomnienie. Do tego należy dodać nieustanne kurczenie się środowiska naturalnego, niszczenie siedlisk, podpola uprawne i zabudowę, ciągłe zanieczyszczenie środowiska na wszelkie możliwe sposoby, czy zmiany klimatyczne i anomalie pogodowe. Miejmy nadzieję, że uda się ograniczyć szkodliwy wpływ człowieka na środowisko w taki sposób, abyśmy w przyszłości nadal mogli podziwiać wędrujące po niebie ptaki. Dzięki rozwojowi technologii coraz więcej osób na całej kuli ziemskiej za sprawą mediów społecznościowych może zobaczyć aktualny stan populacji ptaków oraz nadal występujące zagrożenia, a także dowiedzieć się o skutkach działalności człowieka i być może zacząć na swój sposób chronić przyrodę we własnym otoczeniu.